Ten samochód, który tutaj widzimy, to maluch, ale jak widzicie, całkiem niezwykły maluch. Jesteśmy w niezwykłym miejscu, w fabryce kiedyś Fiata, potem koncernu FCA, a teraz koncernu Stellantis w Tychach. Jesteśmy w miejscu, które żyje historią i teraz piszemy kolejny rozdział tej historii. Ja właściwie nie piszę go ja, tylko pisze go Grzesiek, którego niniejszym zapraszam. Grudniowy numer Classic Auto jest już dostępny w punktach sprzedaży na terenie całego kraju oraz w naszym sklepie classicautomac.pl /sklep. Jedną z gwiazd okładki tego wydania jest Fiat 126P w wersji Bombel. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. No i od razu cześć i gratuluję. Grzesiek, którego możecie już dobrze znać z Classic Auto z wielu maluchów, ponieważ jego kolekcja 126 Collection, która aktywnie jest zaangażowana również w nasz Puchar Classic Auto Cup. Zgadza się. Również jego różne maluchy były pokazywane na przestrzeni ostatnich lat. Myślę, że pamiętacie go choćby z okładki z dieslem z 2023 roku. Teraz jesteśmy w trakcie tworzenia kolejnego materiału. No, o kolejnym wyjątkowym samochodzie. Powiedz mi, Grzesiek, co właściwie tutaj widzimy? To jest replika malucha Bombla. Bombel to był taki pomysł, żeby już zaraz powstały po tym, jak pierwsze maluchy w 1973 roku zostały wypuszczone z bielskiej fabryki do odbiorców. Chwilę potem powstały jakieś pomysły, żeby ten samochód zrobić bardziej atrakcyjnym, nie tylko dla tego przeciętnego Kowalskiego czy Karwowskiego, ale również dla jakiegoś, powiedzmy, small biznesu, coś, ten deseń. Wiadomo, że wtedy władza niechętnie na to patrzyła, ale jednak on mógłby być trochę bardziej uniwersalny. No i tak powstał projekt właśnie Bombla. Były dwa samochody, mianowicie wersja towarowa, taka jaką tu widzicie, i wersja osobowa z przeszkloną tutaj częścią. I to był swego rodzaju nowatorski projekt, bo na przykład Fiesta Courier weszła dużo później do produkcji niż ten nasz projekt z OPR-u. Oficjalnie wiadomo o tym, że do dzisiejszych czasów przetrwał jeden taki samochód w oryginale, więc mając kolekcję maluchów, no jednak postanowiłem, że fajnie było go tym uzupełnić, a takim przysłowiową kropką nad i był fakt, że udało się zdobyć tą oryginalną nadbudówkę, nową, nieużywaną, choć trochę nadgryzioną zębem czasu. No i kiedy już były te plany, te pomysły i pragnienia, plus nadbudówka, no to trzeba było tylko wybrać dawcę do projektu. No i jak to w którymś programie mówiono, krzesać iskry. Na bazę do tego projektu wybrałem malucha z 1974 roku, polskiego malucha, więc to nie jest żaden samochód przywieziony z Włoch. To jest polski maluch z polskiego rynku, pierwszy raz zarejestrowany 20 marca 1974 roku. Samochód był praktycznie kompletny, natomiast wymagał trochę prac, no i oczywiście tej konwersji. No i efekt końcowy możecie podziwiać tutaj. Sam proces konwersji jest już w pełni przedstawiony na kanale YouTube'owym Damiana Kurcza, więc na który serdecznie zapraszamy. Tutaj nie będziemy jakby powielać tej samej historii. Chciałbym tylko, żebyś powiedział nam, myślę, że to jest najistotniejsze dla mnie, co mnie intryguje, jak właściwie zdobyć coś takiego? Jak to się okazało, że coś takiego w ogóle istnieje? Jak dotarłeś do tego artefaktu? Od momentu, kiedy ja nabyłem tą nadbudówkę, przestałem grać w Totka, bo moją szóstkę już udało się trafić. Dostałem telefon, historia podobna jak z dieslem. Zadzwonił, nawiasem mówiąc, również Artur. Grzesiek, słuchaj, nadbudówka w Bielsku, trzeba po to jechać piorunem. No więc namówiony, pojechałem piorunem. Rzeczywiście okazało się, że nadbudówka była do sprzedania w oryginale. Ona była rzeczywiście nowa, ona nigdy nie została zamontowana na samochód, bo nawet pierwotnie nie pasowała, bo miała te wszystkie jakieś zęby z formy, które wystawały, więc trzeba było ją odpowiednio dociąć, żeby osadzić na nadwoziu. Natomiast rzeczywiście to był taki strzał, tą przysłowiową szóstkę, bo nadbudówka pojawiła się na popularnym portalu ogłoszeniowym i chyba tylko zrządzenie losu, że sprzedający pomylił się i nie napisał Bombel przez OM, tylko przez ON, spowodowało, że jakiegoś wielkiego zainteresowania tym nie było.
No ja spojrzałem na zdjęcie, stwierdziłem, że podejmuję ryzyko i kupiłem. Aha, okej. I no rzeczywiście to jest no, duży fart, co by nie mówić. No i w ogóle fart, że taka nadbudówka istniała, przetrwała tyle lat. Jakby wiadomo, znana jest historia, czemu ona nie została wykorzystana. To jest coś, Nie. co... Nie, ona była, ona służyła za jakąś pokrywę do czegoś na jakimś polu, ogrodzie, czymś takim. Zresztą ona była w ten sposób też nadszarpnięta czasem, bo tu boki były w bardzo dobrym stanie, natomiast tu ta czapka, ona była prawie przeźroczysta, także nie wiem, czy tam jakieś gałęzie po tym szurały, czy coś na tym jeszcze było układane. W każdym razie, poza tym, że ją oczywiście polakierowaliśmy, to ona była naprawiona tylko w górnej części, cała reszta nie wymagała tutaj żadnych zabiegów. Okay, fakt jakby, że prowadziłeś te prace, umożliwił Ci takie właściwie zupełnie unikatowe spojrzenie na ten projekt od strony praktycznej, to znaczy jak on rzeczywiście mógł zostać zaaplikowany i jak te założenia z desek kreślarskich, no jakby nie było największych polskich projektantów, jak rzeczywiście mogły się sprawdzić w prawdziwym życiu. Więc pierwsze pytanie, jakie mam, na ile trudna ta konwersja była, na ile potencjalnie ten projekt, jeśli byłby wprowadzony do produkcji, na ile byłby realny, na ile byłby jakby opłacalny? Ciężko jest powiedzieć, bo no my ten samochód tworzyliśmy co prawda mając szczątkową, ale jednak jakąś dokumentację projektową z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. Natomiast sama konwersja nie była jakoś strasznie skomplikowana. Udało się to zrobić dość dobrze, bo ten samochód rzeczywiście wygląda jak ten fabryczny samochód, który znamy ze zdjęć i który gdzieś w mojej głowie ten zachowany wyglądał. Więc to miałoby szansę się udać, jeżeli mielibyśmy produkować to auto masowo. Natomiast należy pamiętać, że tu jest silnik osadzony tradycyjnie, więc próg załadunku jest bardzo wysoki. Czy może zajdziemy, co? Od razu zobaczymy sobie na ten silnik. Próg załadunku jest bardzo wysoki. O, to wygląda tak. Więc ładowanie czegoś tutaj no nie jest wcale takie wygodne. Dodatkowo, jeżeli położymy kolejną płytę zamiast oparcia, no to mamy owszem dość dużą powierzchnię ładunkową, ale pamiętajmy, że po pierwsze ogranicza nas laminat, więc już wszystkie ciężkie, a do tego małe rzeczy mogłyby wyjechać, robiąc dziurę w laminacie. Dodatkowo samochód nie ma dużej ładowności sam w sobie. I pamiętajmy, że tak wysoko umieszczony ładunek powoduje, że środek ciężkości podnosi się dramatycznie i jazda maluchem z dodatkowym obciążeniem jest bardzo trudna. Musimy pamiętać również, że dociążony samochód, który ma silnik z tyłu, jest bardzo ciężko kierowalny, bo po prostu unosi się ten przód, więc i siła hamowania, i siła docisku osi przedniej do nawierzchni jest zmniejszona, więc na dłuższą metę świetne auto dla kogoś, kto handlowałby poduszkami, pościelą, może jakieś pieczarki, ale do przewozu cięższych ładunków raczej by się nie sprawdził. Czyli wiadomo, jakie były założenia, jeśli chodzi o to przeznaczenie? Czy to jakby te wyobrażenia się pokryły z tym, do czego rzeczywiście mógłby być przeznaczony? Czy raczej były ambitniejsze założenia, że on miałby służyć też do przewozu? Chyba założenia były troszeczkę bardziej ambitne niż pozwoliłaby na to rzeczywistość. Natomiast pamiętajmy, że funkcjonowaliśmy wtedy w latach 70. w bardzo specyficznej rzeczywistości i nawet samochód z ograniczonymi możliwościami ładunkowo-przewozowymi mógłby być mocno poszukiwany na rynku. Zwłaszcza w tej wersji z przeszkloną tylną częścią, gdzie mógłby łączyć w sobie samochód osobowy z funkcją przypadkowej bagażówki raz na jakiś czas. Chociaż tak sobie myślę o tym, że gdyby wykorzystać całą tę przestrzeń bez żadnej grodzi pomiędzy bagażnikiem a kierowcą, no to w momencie, kiedy przy nagłym hamowaniu towar by się przesunął do przodu, to tak, żeby to mogło stanowić pewne zagrożenie. Tym bardziej, że no, tu są jednak fotele z pierwszej serii, to jest projekt 74 rok, fotele z pierwszej serii bez zagłówków, no na którym zdjęciu jest siatka oddzielająca tą przestrzeń ładunkową.
No ale pamiętajmy, wielu z nas woził siatki w samochodach, kiedy my je zakładamy. Z reguły nie ma na to czasu i pewnie, No tak, tak samo by to było użytkowane wtedy. Przyznam, że jak tak podtrzymuję, myślę, że możemy opuścić, ale jak tak trochę podtrzymuję tę klapę, to ona nie jest aż tak lekka, prawda? Nie wiem, czy orientujesz się, ile waży mniej więcej ta cała nadbudowa? Nie potrafię powiedzieć. Można ją w pojedynkę spokojnie podnieść i przenieść, natomiast jest z powodu swoich gabarytów nie jest wygodna do montażu w pojedynkę. Natomiast klapa, no tu już musimy pamiętać, to jest jakaś tam odpowiednia ilość tego włókna szklanego, to jest szyba, to jest uszczelka, to jest rączka, No tak. więc ona rzeczywiście swoją wagę jakąś ma. Możliwe, że nawet klapa waży tyle samo, co cała zabudowa osobno. Sprawa jeszcze słowo o prowadzeniu, ponieważ ty ten samochód skończyłeś Dzisiaj w nocy. dzisiaj w nocy, więc jest to naprawdę bardzo świeży temat. Jak otwieraliśmy klapę, to jeszcze czułem ten zapach farby, który przez cały czas jeszcze unosi się w środku, więc jest to naprawdę świeżutki klasyk, w ogóle jak to brzmi, ale jest to rzeczywiście świeżutki, unikalny klasyk, czyli nie masz jeszcze aż tak dużych zapewne doświadczeń związanych z prowadzeniem tego samochodu, ale czy wiesz, jak obecność tej nadbudowy wpływa na charakterystykę prowadzenia, czy to jest jakoś odczuwalne przez opory powietrza, czy Na pewno samochód będzie bardziej podatny na boczny wiatr. Na pewno będzie bardziej odczuwać podmuch powietrza z przejeżdżających naprzeciwka ciężarówek. Natomiast dopóki on nie będzie załadowany, a załaduję go i zrobię test dopiero w momencie, kiedy silnik będzie dotarty, a ja się z tym samochodem trochę zaznajomię, to wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć na temat tego, jak on się zachowuje na drodze. Natomiast na razie nie odbiega jakoś strasznie od jazdy zwykłym maluchem, może z wyjątkiem tego, że jednak ta nadbudowa powoduje, że dźwięk silnika troszeczkę rezonuje i jest troszeczkę głośniej w zwykłym maluchu. Rasowo. Tak, zgadzam się. Sobie teraz jeszcze pomyślałem w międzyczasie, że do listy towarów, których raczej nie przewieziemy tym samochodem, myślę, żeby należały także lody, prawda? Bo jednak ta przestrzeń pewnie się nagrzewa, tak? Tak, nawet przejechaliśmy tutaj parę metrów z innej hali i rzeczywiście po otwarciu takie uderzenie wyższej niż tutaj w okolicy temperatury powoduje, że tak, na pewno wyroby, które wymagają niskiej temperatury w transporcie, tutaj nie miałyby racji bytu w tym aucie. Czyli jednak wiele kompromisów, jednak jak gdy tym im dłużej się myśli, to tym dalej w ten las idziemy i jest trudniej. Tak. Myślę, że na pewno znalazłby ten samochód swoją wierną rzeszę odbiorców, ale byłaby też grupa ludzi, którzy nie mieliby szans skorzystać z tych ewentualnie zalet, z których skorzystaliby ci drudzy. Ale tak już podsumowując, myślę, że nawet jeśli są pewne ograniczenia co do funkcjonalności, co do praktycznego zastosowania tego projektu, to jedno trzeba mu oddać, jest naprawdę ładny, prawda? Jeśli się na niego patrzy, to rzeczywiście jest to, widać, wytwór osób wrażliwych na estetykę. Tak, przypomnę Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, natomiast nigdzie nie powiedziałem, że dzisiaj tym samochodem wyjadę. Było to trzymane w największej tajemnicy. Wyjechałem z domu, była godzina 6:30 i dojechałem tutaj do Tychów o 7:30. O 7:35 już się pojawiło pierwsze zdjęcie w internecie, gdzie ktoś mnie złapał, sfotografował i wrzucił. Także tak, ten samochód zwraca bardzo na siebie uwagę, więc myślę, że tak, jego uroda zdecydowanie na plus. To jakie masz dalsze plany związane z tym samochodem, wiedząc jak wielką popularnością będzie się cieszył? Na pewno dopracować go w najmniejszych szczegółach, bo jest tu jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym poprawić, ale to jest przyszłość i pewnie wynik kolejnych jakichś doświadczeń z tym samochodem. Natomiast chcę go pokazać na zakończeniu Classic Auto Cup na torze Kielce, 26 październik. Ten samochód na pewno tam dojedzie. Będę chciał go wyeksponować. Z każdym, kto podejdzie i zada pytania, to mu na nie odpowiedzieć. No i myślę, że to będzie takie przyjemne, ciekawe zakończenie właśnie tego naszego wyścigowego cyklu, gdzie również odbywa się Puchar 126 Collection. I tutaj już takie pytanie jeszcze uzupełniające, skoro tam to było ostatnie, bo tak, jakby no masz już świetną kolekcję maluchów, która widać poszerza się nawet o te warianty, które no są właściwie niedostępne, nie występują w przyrodzie. Zdradzę wam mały sekret. Przez cały czas koło nas, za naszymi plecami, znajdował się jeszcze jeden wyjątkowy maluch, o którym także przeczytacie w Classic Auto. No więc pytanie brzmi, Grześku, czy jeśli masz już tak
doskonale, jak widać, rozwiniętą praktykę w tworzeniu, odtwarzaniu tych wersji, które w przyrodzie nie występują. Czy masz jakieś dalsze ambicje związane z kolejnymi wariantami Malucha? Tak, w pierwszej kolejności, co prawda troszeczkę odchodzimy od Malucha, chociaż też nie do końca, bo już w tej chwili na warsztacie stoi Fiat 500 z 69 roku. To jest takie marzenie mojej żony, żeby również mieć swój samochód w tej naszej kolekcji. Stąd w tej chwili 500, a myślę, że z pół roku temu, może trochę krócej, nabyłem Malucha z przedłużonym tyłem. No i w tej chwili jestem na etapie badania tematu, czy mam do czynienia z oryginalnym longiem, czy może jest to jakaś samoróbka. No ale na pewno o tym samochodzie, jak już do niego dotrę, będę pisał na Instagramie, na Facebooku. No i pewnie gdzieś będę chciał się tym autem pochwalić na jakiejś imprezie z naszego cyklu. Okej, super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeśli pozwolisz, ja jeszcze filmu nie skończę, ponieważ bardzo mnie ciekawi. Chciałbym zajrzeć do tyłu, usiąść sobie z tyłu i tam jeszcze Wam krótkie wnioski z tego pobytu przekazać. Także chodźcie razem ze mną. To wsiadamy. Skoro to są pierwsze lata produkcji, wyobraźcie sobie, że w tym fotelu nie ma jeszcze blokady, więc po prostu go unosimy. Ja już sobie mogę wejść do tyłu. I teraz tak. O, jeszcze przejść koło tego pasa. Wyobraźcie sobie to tak, że jest oryginalna fabryczna rzecz. Bardzo ładny kolor, prawda? Zajmuje sobie miejsce z tyłu. Ach, kiedyś to się jeździło wiele tutaj w tym miejscu, ale wiecie co? Muszę przyznać, pierwsze wrażenie, które mam, tu jest naprawdę przestronnie. Tu jest naprawdę dużo miejsca. No to jest ta różnica, że ten dach nie kończy się w momencie, kiedy tutaj kończyłby mi się gdzieś jakoś bardzo blisko, okalałby moją głowę, to tutaj mam dużo więcej miejsca, więc jest to rzeczywiście no inny komfort jazdy niż to, co zwykle z Maluchem utożsamiamy. No tutaj mam zabudowane miejsce, więc nie widzę nic, co się dzieje na zewnątrz, ale także no tutaj przez to, że tak jak widzicie, ten laminat wystaje poza obrys nadwozia, to jednak to wrażenie przestronności jest, powiedziałbym, naprawdę fajne. Silnik znajduje się tuż za mną, pod półką. Nie jest to jednak, jeśli chodzi o bagażnik, rzeczywiście jakaś szałowa wartość, ale powiem Wam, że jako całość czuję progres. Czuję, że jest to koncepcja, z której można by rzeczywiście coś wynieść, jeśli chodzi o korzyści dla klienta. Ciekawy projekt, ciekawa historia modelu, który, jak wiemy, swojej szansy nie dostał. No ale super, że można jej doświadczyć i super, że są osoby, które chcą nam te historie przypominać i o nie opowiadać. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.